Cześć! Przeglądając kiedyś internet w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego aparatu, trafiłem na ten aparat. Aparat, jak mu się przyjrzeć, jest cały wyślizgany. On jest wytarty do mosiądzu. Tym aparatem ktoś zrobił bardzo dużo negatywów, bardzo dużo zdjęć. Nosił go wszędzie ze sobą. Ten aparat możliwe, że zwiedził pół świata, takiego, którego ja nigdy nie zwiedzę, miejsca, którego ja nigdy nie widziałem. Aparat, który na pewno, jeśli ktoś używał go przez tak dużo i tak długo, na pewno był lubiany. W związku z tym, jeśli pomyślałem sobie, że ten aparat był lubiany, to znaczy, że robi dobre zdjęcia. I kupiłem go. I w tym momencie stałem się posiadaczem aparatu Yashica 35ME. Tu warto przypomnieć w ogóle historię aparatów Yashica 35. Pierwsza Yashica z serii 35 powstała w roku 1958 i była to kopia Laiki. Oryginalna Yashica 35 powstała 10 lat później i była to Yashica Electro 35 z roku 68. Yashica Electro 35 tylko w późniejszym modelu GS była niedawno dzięki uprzejmości pana Wojtka. Panie Wojtku, dziękuję. Była niedawno na kanale i widzowie kanału Fotografia Analogowa mogli się z nią zapoznać i poznać moją opinię na temat tego aparatu. Aparatu świetnego, bardzo dobrego, z bardzo dobrym obiektywem, ze światłem 1.7, 45, z możliwością pracy automatycznej i w ogóle rewelacyjny, do tego dalmierz, jak najbardziej świetny aparat. Tylko tyle, że aparat duży, ciężki, solidny. Natomiast Yashica stwierdziła, że w sumie to przydałby się trochę mniejszy aparat. Najlepiej i zaczęła kombinować, żeby zrobić trochę mniejszy aparat, ale żeby coś był dobrym aparatem, z dobrą ilością funkcji. Powstał Yashica Electro 35EE, później Minimatic, Half 17, aż wreszcie w roku, sprawdzę się powiedzieć, 69 powstała Yashica Electro 35CC. W małym korpusie dalmierz z bardzo fajnym obiektywem, to była 35 ze światłem 1.8, z możliwością pracy półautomatycznej, czyli ja ustawiam przysłonę, a aparat zajmie się resztą. Migawka oczywiście sterowana elektronicznie, jak to w wszystkich Yashicach Elektro. I aparat, to jest tak, że jak ja zobaczyłem ten opis tego aparatu, zobaczyłem sam aparat, przeczytałem recenzję, to stwierdziłem, nie, ja go muszę mieć. To jest tak, że od razu zachciewa się chęć posiadania. No niestety aparat Yashica Electro 35CC jest rzadko spotykanym aparatem, ich nie powstało dużo. Natomiast Yashica stwierdziła, że stwierdziła, że jest ok, dobrą stronę jedziemy, ale trzeba nam tańszy, prostszy aparat, jeszcze prostszy, do tego, żeby ludzie chcieli go używać, ale żeby nie musieli kombinować nic przy nim. I w 1973 roku powstała Yashica 35ME. Nie ma elektro, chociaż nie ma elektro, bo to nie jest ta seria. Natomiast migawka sterowana elektronicznie od 30 sekund do 1,650 części, od 1,30 części sekundy do 1,650 części sekundy, czyli bardzo dobrze, płynnie sterowana, czyli bezskokowo, z obiektywem 38 mm ze światłem 2.8, obiektywem, który jak zacząłem go używać, stwierdziłem, że w dobrych warunkach to on daje ostre, dobre, naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Otwarty na pełną tym swoim 2.8, te zdjęcia są już miękkie. To jest zdjęcie zrobione na 2.8 w momencie, kiedy już było naprawdę ciemno. I to jest tak, że on użył wtedy też krótkiego czasu, bo specyfika tego aparatu jest bardzo ciekawy aparat. Aparat, jak ktoś oglądał film o Agacie rosyjskim, gdzie cały czas gdzie aparat ustawia parę czas i przysłony, to on dokładnie tak samo działa. Mamy parę czas i przysłony i nie możemy na to w żaden sposób wpłynąć. Możemy ją zobaczyć. W wizjerze mamy pokazane, jaką on w danym miejscu wybierze czas i przysłony. Parę czas i przysłony. To są jakby sztywno powiązane ze sobą. I nie mam nic do wyboru. W związku z tym dla fotografa, takiego klasycznego, fotografa wakacyjnego,
Ten aparat był idealny, w dobrych, świetnych warunkach, on dobiera tam jedną 250 przy przysłonie 8, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze naświetlone, jakość jest bardzo, bardzo dobra tych zdjęć. Całą zaletą jest to, że on nam pokazuje ten czas i przysłonę, ale jeszcze zaletą jest to, że on po prostu ma, jeśli ja stwierdzę, bo nie ma korekcji ekspozycji, ale jeśli ja stwierdzę, nie, tamto mi zaświetli, ja mogę to opominąć, nacisnąć lekko spust i on ma blokadę ekspozycji. Co ja bardzo lubię. Osobiście wolę blokadę ekspozycji, wtedy pach, a nie pach, przyciskam, podnoszę i robię zdjęcie. I blokada ekspozycji jest w takich wypadku najszybszym sposobem pomiaru światła. To jest prawdopodobnie centralnie ważony, czy centralnie ważony. Tu jest dioda pomiarowa. Ona mierzy, więc to jest centralnie ważony, bo ona mierzy, tu gdzie się patrzymy, jest jeden punkt światła. Ma mały zakres czułości filmów, bo od ISO 50 do ISO 400 bodajże tylko, jeśli dobrze pamiętam. Także ma mały, ale to jest aparat amatorski. Natomiast wygoda jego używania jest duża. To jest tak, że ten dźwignia naciągu filmu, mogę ją cofnąć do końca, ale jeśli naciągnę film, to ona się sama z siebie nie chowa. W związku z tym robię tak, mam szybkość obsługi, ale co więcej, on ma tutaj jeszcze odległość ustawioną, to nie jest dальность. Musimy najpierw sobie ustawić odległość. Możemy tu ustawić odległość w metrach od dołu, albo tu u góry, gdzie ustawiamy na ikonki. Ale fajne jest to, że jak ja patrzę w wizjer, to ja te ikonki stąd widzę w wizjerze. Jest tak zrobione tak jakby lustereczko, soczewka bardziej, która mi pokazuje to i ja patrząc w wizjer widzę czas i przysłonę, która zostanie użyta i widzę na jaką zakres odległości, bo to nie jest odległość, to nie jest to, że to jest 3,22 ustawione. To jest zdjęcia portretowe. Ale to mi daje to, że ja mogę w każdej chwili sprawdzić sobie, czy ja się nie pomyliłem. I druga rzecz, mogę skorygować. A nie, dobra, to jest krajobraz. Pach, a teraz się obracam i robię portret. Pach, a teraz robię... I to wszystko nie odrywając wzroku od aparatu. Do tego jest mały, poręczny, lekki, trwały. Bo kupując go się zastanawiałem, no bo można go spotkać w stanie bardzo ładnym, ale ten jest w stanie zużytym max. Zużyty plus, zużyty plus, a on jest cały czas sprawny. On robi zdjęcia, on mierzy światło, on to ustawia, on działa. Mierzy światło, zalecana do niego jest bateria klasyczna, czyli 1,35 V, którą powinno się do niego używać. Tak przynajmniej pisze instrukcja, natomiast ja do niego używałem zwykłej SL44, i on moim zdaniem mierzy na niej poprawnie zdjęcia. To znaczy, no tak, to jest tak, że jeśli zrobiłem zdjęcie pod słońce, to jest zdjęcie pod słońce, no to bez korekcji, specjalnie zrobiłem zdjęcie bez korekcji, no to ono jest za ciemne. No wiadomo, że jest za ciemne. Nie wiem, po co robiłem takie zdjęcie, przecież wiadomo było, że on z tego nie ma szansy wybrnąć przy takim typu pomiarze światła, ale zrobiłem to zdjęcie. Natomiast jak widać kontrasty, to jest oryginał zdjęcia. Gdybym ja je skorygował, to ja jestem z niego zrobić cały czas dobrą, poprawną odbitkę, ponieważ mogę sobie skorygować to zdjęcie, rozjaśnić je. Natomiast kontrasty z obiektywu są bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Tym aparatem robi się bardzo dobrze zdjęcia i to jest tak, jeśli ja dzielę aparaty, że robię nimi zdjęcia, oczywiście nie mówiąc o takich pożyczonych, czyli nie moich aparatów, których to nie obejmuję, natomiast swoje aparaty, robię nimi zdjęcie, mówię fajny aparat, zostaje na półkę, ja nim jeszcze będę robił zdjęcia, albo no w sumie fajny, dobrze mi się robiło, ale na przykład ten z podobnego modelu zostanie, a ten niestety musi zwolnić miejsce, żeby zwolnić miejsce dla innych, to stwierdziłem, że Yashica 35ME, ta moja czarna, moja w tej chwili, chociaż wcześniej może miała więcej właścicieli. Znaczy ja odkupiłem jako używaną nie od pierwszego właściciela na pewno, tylko od jakiegoś użytkownika, który ją robił zdjęcia, ona na pewno u mnie zostanie. To jest tak, ja rozumiem osobę, która ją używała przez wiele lat, bo to jest aparat, który moje wnuki dopiero sprzedadzą, ponieważ tak mi się spodobał. Chociaż to jest tak, że ten jest fajniejszy, nie, ten ma większe możliwości, ma lepszą jakość. Ale ten jest taki, wyjmujesz z kieszeni jak Miu, tylko starsze,
dużo starsze, natomiast jeśli się trafi możliwość, jeśli będziesz miał chęć małego kompaktu z ręcznie ustawioną ostrością, w którym nie masz prawie, bo blokada ekspozycji już daje duże możliwości, w sumie większe niż niektóre znane aparaty późniejsze, które nie mają blokady ekspozycji, w których w sumie to ja nie jestem w stanie tego skorygować. On musi zrobić dobrze, a tu mam blokadę ekspozycji. I to było to, co mi się w nim najbardziej spodobało i pewnie to jest to, za co pokochał go jego pierwszy właściciel, który wyślizgał go do mosiądzu i to ja doceniam. Nie wiem, czy to był Japończyk, czy był Amerykanin, Niemiec, Brytyjczyk, czy jeszcze ktoś inny, kto robił nim tyle zdjęć, czy był amatorem, czy zawodowcem, ale rozumiem, że jego miłość do tego aparatu była wielka, tak samo jak moje przywiązanie do niego będzie duże i on na pewno nie zostanie na stałe na półce. Więc jeśli ci się trafi Yashica 35ME, śmiało, w ciemno możesz kupować, jeśli jest sprawna, będziesz cieszył się, będziesz miał radość z robienia nią zdjęć, a z mojego doświadczenia, czyli jak przejrzałem, nie trafiają się popsute. Trafiają się używane, ale tak ciężko jest trafić, że sprzedam Yashica 35ME popsutą. Może się nie psują. To by było fajne. Także życzę Ci, żeby Twoje aparaty stare się nie psuły, robiły długo zdjęcia. Życzę Ci, zachęcam do oglądania innych filmów. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.